No dobra, statystyki nie kłamią. Mimo że włożyłem serce i duszę w ostatni film z Plants vs Zombies DLC Mode, to algorytm miał to zupełnie gdzieś. Co prawda wyświetlenia były większe niż rekord graczy Battle for Neighborville na Steamie, czyli tragedii nie ma, ale nadal coś tu nie gra. A w takich momentach każdy youtuber Plants vs Zombies wie co robić. Nie ma sensu walczyć z przeznaczeniem, nie ma sensu udawać, że temat się wypalił, nie ma sensu ukrywać prawdy. Trzeba zrobić to co nieuniknione. Nagrać film o Garden Warfare 3. Więc dzisiaj wchodzimy w temat na grubo. Czy Garden Warfare 3 kiedykolwiek powstanie? Czy społeczność w ogóle wie czego chce? I czy w ogóle jest sens robić trzecią część? Wszystkiego dowiecie się w tym odcinku, więc oglądajcie do końca. A zanim zaczniemy, zachęcam was do zostawienia lajka pod filmem, jeśli materiał wam się spodoba. Kanał ostatnio umiera, a to by mi bardzo pomogło. Choć trudno w to uwierzyć, Plants vs Zombies ma już 16 lat. Jest to pewnie więcej niż połowa moich widzów. A to, co się dzieje wokół tej 16. rocznicy, budzi podejrzenia większości fanów Plants vs Zombies. Po latach niemal całkowitej ciszy, PopCap i EA dają znaki życia. Wrzucili film na YouTube'a po raz pierwszy od 5 lat. Na Twittera wrzucają grafiki promocyjne z okazji 16 urodzin Plants vs Zombies. No i w dodatku jeszcze newslettera odpalili z powrotem. Oficjalne konto Plants vs Zombies na Twitterze prosi nas, żebyśmy się dzielili najlepszymi wspomnieniami z PvZ. Ale to nie wszystko, oni jeszcze robią jakieś kolaby i giveawaye. I chyba co najważniejsze i odważniejsze, zrobili update do Plants vs Zombies Heroes. Co samo w sobie może wydawać się jedynie nostalgiczną kampanią. Ale czy na pewno? Jak spojrzymy na to wszystko z góry, to wszystko wygląda jak bardziej skoordynowane działanie. Jakby próbowali zobaczyć naszą reakcję. Dowiedzieć się jeszcze co rezonuje z graczami i co mogliby wykorzystać dalej. I o ile jeszcze można by to zignorować jako typowe PR-owe zagrywki, to fakt, że wszystko się dzieje w jednym momencie. I fakt tego, ile się dzieje, stawia pytanie. Czy szykuje się coś większego? I to właśnie od tego momentu zaczynają się wszelkie spekulacje. Część społeczności Plants vs Zombies jest niemal pewna, że to wszystko to jest zwiastun Garden Warfare 3, wyczekiwanej przez lata kontynuacji serii Garden Warfare, naszej ukochanej strzelanki, roślin i zombiaków. Całe te poruszenie społeczności Plants vs Zombies widać zwłaszcza pod postami na Facebooku albo Twitterze, gdzie komentarze są wręcz przepełnione teoriami, łączącymi zupełnie oderwane fakty, tylko po to, aby dojść do jednego wniosku. Garden Warfare 3 jutro rano. Jednak bardziej chłodna analiza pokazuje, że to raczej marzenia fanów niż realna opcja. Jak słusznie zauważono, PopCap ani Electronic Arts nie planuje raczej żadnej gry konsolowej ani komputerowej AAA. To jest niestety już raczej wiadome, że od kiedy zamknęło się studio w Vancouver odpowiadające za Garden Warfare 2 oraz BFN-a, to raczej już żadnych strzelanek nie będzie. Ba! Nawet ostatnie ogłoszenie o pracy do PopCap dotyczyło gry mobilnej, a nie konsolowego czy komputerowego projektu. Jeśli ktoś myśli, że może Garden Warfare 3 będzie na smartfony, to sama seria Garden Warfare to tytuł z takim silnym zapleczem sieciowym, że stworzenie takiej gry na telefon byłoby chyba wręcz niemożliwe. Wystarczy spojrzeć na to, jak bardzo musiano zredukować grafikę w Battle for Neighborville, żeby uruchomić ją na Nintendo Switchu. W tej sytuacji niestety trzeba spojrzeć trochę realniej na to, co może nas czekać. Zamiast wielkiej rewolucji i powstania Garden Warfare 3 mamy bardziej prawdopodobne scenariusze. Pierwszym z nich jest Plants vs Zombies 3. O Boże, jak ten temat kocha się powtarzać. A no więc Plants vs Zombies 3 znowu próbuje wyjść z krzaków. Ale te czeluścia krzaków tak zarosły, że aż mi się nie chce o tym gadać, więc przejdziemy od razu do rzeczy. Nowa reklama Plants vs Zombies 3 pokazała mega kontrowersyjną mechanikę łączenia roślin. Czy oni właśnie próbują podpierdolić cały fenomen Plants vs Zombies farzyn? Te łączenie roślin to nie jest żart. Ludzie od razu rzucili się na nich z widłami, bo wygląda to jak kolejna kopia jakichś losowych gierek z App Store'a. Ciężko się dziwić, zamiast klasycznego Tower Defense'a, gdzie trzeba coś planować, rozstawić rośliny, teraz mamy po prostu klikanie i łączymy roślinki. Jakby już od tego mamy mody, żeby sobie łączyć roślinki. I tak wam powiem, że w Chinach robią to samo. Łączenie roślin jako główna funkcja w grze. Byłoby to spoko, jakby było bardzo dużo połączeń, ale
W tej chińskiej grze było ich strasznie mało. I mam nadzieję, że w tej naszej wersji nie będzie tak mało jak w Chinach. Ale nie tylko funkcję łączenia roślin nam pokazano w reklamach. Już od dłuższego czasu wiemy, że Plants vs Zombies 3 ma 3 różne style graficzne, które mogą wejść w życie. Pierwszy to różowy, który wygląda tak. Jest taki bardziej komiksowy i szczerze najbardziej mi się podoba, bo reszta to jest totalne gówno. To jest styl fioletowy, czyli nie za bardzo się różni od tego, co nam pokazali w Plants vs Zombies 3. No i styl zielony, przesłodzony, dziecinny i wygląda jakby go wygenerowała sztuczna inteligencja. Wszystko to tworzy dziwny obraz gry, która sama nie wie, czym chce być. Plants vs Zombies 3 wygląda jak kolejna mobilna hybryda pod algorytm, a nie jak kontynuacja z duszą. Więc ten cały ruch na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie, te całe ożywienie marki może mieć po prostu związek z tym, że Plants vs Zombies 3 się zmienia. I ktoś tam w EA pomyślał, że trzeba ożywić te social media, żeby jak Plants vs Zombies 3 kiedyś wyszło, jakaś beta czy coś, to żeby ktoś to zagrał i dał feedback. Niekoniecznie starzy fani, tylko ktoś nowy. Jest też drugi scenariusz, dosyć bardzo prawdopodobny, w którym chodzi o to, że Electronic Arts jedynie co próbuje uzyskać takimi promocjami Plants vs Zombies na Twitterze, na Facebooku i tak dalej, to próbuje jedynie wzbudzić i przywrócić zainteresowanie marką, które było kiedyś. Za tym wszystkim, co teraz się dzieje, tak naprawdę nie musi się kryć żaden projekt ani żadna nowa gra. Może to być po prostu zwykła promocja, a my jesteśmy na tyle złudzeni tym wszystkim, że się nabieramy na najmniejszy sygnał, bo tak mało atencji nam dawało Electronic Arts od czasu zamknięcia BFN-a. I to właśnie społeczność zasługuje tutaj na największe uznanie, bo niezależnie od tego, czy dostaniemy nową grę, aktualizację do jakiejś gry, czy tylko wpis na Twitterze, to gracze, moderzy, twórcy, artyści, memiarze podtrzymują Plants vs Zombies przy życiu. To oni wciąż wracają do klasyka, nagrywają filmy na YouTubie, gadają o tym, tweetują, tworzą własne projekty, robią wszystko nie dla EA, ale z miłości do tej franczyzy. Mimo wszystkich błędów, jakie popełniło Electronic Arts razem z PopCapem, to społeczność Plants vs Zombies wciąż żyje. A skoro tak, to może jeszcze nie wszystko stracone. Może nawet jeśli nigdy Garden Warfare 3 nie wyjdzie, to jednak coś się teraz zmienia. I może warto jeszcze raz dać tym PopCapom i Electronic Arts kredyt zaufania, nawet jeśli za chwilę wypuszczą jakąś gównianą wersję Plants vs Zombies 3. Podsumowując, na Garden Warfare 3 możemy sobie jeszcze długo poczekać. I nie mówię tutaj o roku czy 2, tylko dekadzie. Minimum. Electronic Arts i PopCap dobrze wiedzą, że fani Plants vs Zombies to emocjonalna ekipa, więc wykorzystują to na maksa. Specjalnie wrzucają posty, nostalgiczne obrazki, żebyśmy przez chwilę mogli sobie pomyśleć, ej, może wyjdzie to Garden Warfare 3. Tylko że zamiast nowego Garden Warfare 3 prawdopodobnie dostajemy po prostu nowe Plants vs Zombies 3 z fuzjami. Więc nie, Garden Warfare 3 się nie szykuje, ale iluzja, że może się szykuje, jak najbardziej. Jeśli dotrwałeś do końca i film Ci się spodobał, bardzo zachęcam do zostawienia łapki w górę, bo to bardzo mi pomaga. I koniecznie komentarza, co sądzicie o tej całej sytuacji z Garden Warfare 3. By the way, za tydzień w niedzielę wlatuje bardzo gruby film, więc proszę, żebyście byli. I dziękuję za oglądanie.